Witam serdecznie. Zapraszam do wysłuchania informacji z ostatnich dni, a będzie m.in. o ćwiczeniach nuklearnego ataku na Rosję ze strony USA, o tworzeniu się regionalnej osi, która będzie zdolna do konfrontacji z Iranem oraz o misji NASA, eksperymencie, który ma na celu przetestowanie możliwości zmiany trajektorii lotu asteroidy. Zaczynamy. Ukraina przeprowadziła kolejne ćwiczenia wojskowe, tym razem w pobliżu Kijowa, poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Obrony. Ćwiczenia symulowały lądowanie wojsk powietrzno-desantowych i transporterów opancerzonych, podało Ministerstwo Obrony Ukrainy w swoim oświadczeniu. Навчання як реальний бій, десантування з військово-транспортних літаків, бронетехніки, вантажів та особового складу. Myślę, że to, co dzieje się na naszych oczach, te dramatyczne wydarzenia, mogą być tylko wstępem do czegoś znacznie gorszego, powiedział w Wilnie Mateusz Morawiecki. Premier Polski wskazał na zwiększenie rosyjskiej obecności wojskowej w pobliżu Ukrainy, a także na Białorusi i rosyjskiej enklawie kaliningradzkiej, graniczącej z Polską i Litwą, którą jako instrument można wykorzystać do bezpośredniego ataku. Administracja Joe Bidena rozważa wysłanie doradców wojskowych i nowego sprzętu, w tym broni, na Ukrainę, poinformowało CNN. Rosja zgromadziła ponad 92 tysiące żołnierzy wokół granic Ukrainy i przygotowuje się do ataku pod koniec stycznia lub na początku lutego, powiedział Military Times, szef ukraińskiej agencji wywiadu. Taki atak prawdopodobnie obejmowałby naloty, uderzenia artylerii i jednostek pancernych, a następnie ataki z powietrza na wschodzie oraz ataki desantowe w Odessie i Mariupolu oraz mniejszą inwazję przez sąsiednią Białoruś. Tegoroczne ćwiczenia wojskowe Zapad-21 dowiodły na przykład, że mogą jednocześnie zrzucić nawet 3,5 tysiąca żołnierzy sił powietrzno-desantowych i operacji specjalnych, powiedział w wywiadzie Budanow. Bloomberg, powołując się na dwa anonimowe źródła, poinformował, że Moskwa wezwała dziesiątki tysięcy rezerwistów na skalę niespotykaną w czasach postsowieckich, którzy prawdopodobnie mogliby zostać wykorzystani do zabezpieczenia terytorium w późniejszej fazie konfliktu. Kreml oskarżył Zachód o sztuczne podsycanie napięć wokół Ukrainy poprzez ciągłe sugestie, że Rosja jest gotowa do ataku na swojego sąsiada. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że nie można wykluczyć prowokacji w tym obszarze, biorąc pod uwagę całą retorykę USA. Ta histeria jest sztucznie podsycana. Jesteśmy oskarżani o jakąś niezwykłą działalność militarną na naszym terytorium przez tych, którzy sprowadzili swoje siły zbrojne zza oceanu. Mam na myśli USA, mówił Dmitrij Pieskow. Kontrolowane przez Rosję siły we wschodniej Ukrainie zwiększają gotowość bojową i przeprowadzają ćwiczenia na dużą skalę, poinformowała we wtorek Dyrekcja Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. Rosja zwiększa gotowość bojową rosyjskich sił okupacyjnych na tymczasowo okupowanym terytorium w obwodach donieckim i ługańskim. Ćwiczenia, które rozpoczęły się w poniedziałek, obejmują m.in. zmobilizowanych rezerwistów, napisało Ministerstwo Obrony Ukrainy w oświadczeniu. Minister obrony Ukrainy Oleksij Reznikow i naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerij Załużny odwiedzili specjalne ćwiczenia taktyczne na poligonie Shiroki One. Podczas ćwiczeń szczególną uwagę poświęcono testom kooperacji w boju dronów Bayraktar i systemów Javelin, także w warunkach nocnych i w warunkach słabej widoczności, poinformowało Dowództwo Generalne Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosja dostrzega wzmożoną aktywność amerykańskich bombowców strategicznych w pobliżu jej granic, powiedział we wtorek rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu.
Jesteśmy świadkami znaczącego wzrostu aktywności bombowców strategicznych USA w pobliżu granic Rosji. W ciągu ostatniego miesiąca wykonali oni około 30 lotów do granic Federacji Rosyjskiej, czyli 2,5-krotnie więcej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, powiedział Szojgu podczas rozmów ze swoim chińskim odpowiednikiem Wei Fenghe. Jak podkreślił rosyjski minister obrony, w tym miesiącu podczas ćwiczeń Global Thunder dowództwa strategicznego Stanów Zjednoczonych 10 bombowców strategicznych ćwiczyło użycie broni jądrowej przeciwko Rosji jednocześnie z dwóch kierunków, zachodniego i wschodniego. Minimalna odległość od naszej granicy państwowej wynosiła 20 km, mówił Szojgu. Szef jednostki do spraw stosunków zagranicznych IDF, podpułkownik Shahar Shoshana, w rozmowie z Israel Hayom powiedział, że porozumienia Abrahama stworzyły okazję do zbudowania regionalnej sieci zdolnej do konfrontacji z Iranem. Ostatnia współpraca i ćwiczenia wojskowe przeprowadzone przez Izrael z USA i państwami Zatoki Perskiej są częścią przygotowań do możliwego przyszłego konfliktu zbrojnego z Iranem, potwierdził podpułkownik Shahar Shoshana. Shoshana powiedział, że wspólne ćwiczenia były wynikiem porozumień Abrahama, w ramach których Izrael został przeniesiony z EUCOM do CENTCOM. Samo objęcie Izraela przez CENTCOM jest bardzo dramatyczne, ponieważ właśnie to dowództwo jest odpowiedzialne za radzenie sobie z irańskim zagrożeniem. CENTCOM zidentyfikował Iran jako główne zagrożenie. Założono najgorszy scenariusz i rozpoczęto przygotowania do podjęcia działań przeciwko Iranowi, tak samo jak my przygotowujemy się do tego w świetle naszych najgorszych scenariuszy, powiedział Shoshana. Według Shoshany Amerykanie przygotowują się do tego jako do problemu numer 1 i dzięki współpracy z państwami, które znormalizowały stosunki z Izraelem, powstała szansa na zbudowanie regionalnej sieci militarnej zdolnej do konfrontacji z Iranem. Tyle z artykułu Israel Hayom. Na koniec o misji NASA opisanej przez AFP. NASA rozpoczyna misję, której celem jest zderzenie statku kosmicznego z asteroidą. Eksperyment ten jest testem na wypadek, gdyby ludzkość kiedykolwiek musiała powstrzymać gigantyczną skałę kosmiczną przed zniszczeniem życia na Ziemi. Może to brzmieć jak science fiction, ale DART, Double Asteroid Redirection Test, jest prawdziwym eksperymentem, którego celem jest nieznaczna zmiana trajektorii asteroidy Dimorphos. Rakieta SpaceX niosąca statek kosmiczny misji wystartowała o 22:21 we wtorek czasu pacyficznego z bazy sił kosmicznych Vandenberg. Dimorphos to obiekt o szerokości około 160 metrów, który krąży wokół znacznie większej asteroidy zwanej Didymos o średnicy około 760 metrów. Uderzenie powinno nastąpić jesienią 2022 roku, kiedy układ podwójny asteroid znajdzie się 11 milionów kilometrów od Ziemi. Rzeczywiście brzmi podobnie jak scenariusze z hollywoodzkich filmów katastroficznych, gdzie do Ziemi zbliża się kometa lub asteroida. Rządy od dawna wiedzą o zagrożeniu, ale nie informują społeczeństw, żeby nie wzbudzać paniki i chaosu, a sami budują dla wybranej grupy ludzi podziemne schrony, żeby przetrwać uderzenie. Nie żebym coś sugerował, po prostu luźne nawiązanie do amerykańskiej kinematografii. Z mojej strony to już wszystko w tym nagraniu. Bardzo dziękuję za Waszą obecność, pozdrawiam i do usłyszenia.